powrót, dzień po pracy. No ale nic, no trzeba zobaczyć, pomontować, oczy wyjęte. Dziwnie to brzmi, nie? Ale tak, tutaj sobie już wprowadziłem te śruby, to już zacisnąłem, skręciłem od nowa obudowę i zacząłem pasować tablicę. Mniej więcej jest to tak zrobione. Teoretycznie może nie będzie tutaj hałasowało, zobaczymy, coś się ewentualnie podklei, podłoży, nie wiadomo jeszcze. I zobaczę, jak przy rozbieraniu, czy też nie będzie mi nigdzie zahaczało, czyli teraz jak jest ustawiona skręcona, czy przy zakładaniu owiewki i ściąganiu nie będzie mi to przeszkadzało. No te pasowanie pewnie nie jedna osoba będzie pytała, chciała zobaczyć, jak to wygląda. No już mówiłem chyba wcześniej, ale pasowanie jest no jakie jest. Widać, tu różnie odstaje, w zależności z której strony. Z tej strony z prawej jakby trochę ładniej to spasowane jest, z tej jest większa szczelina, ale to trzeba w kolor dać i wtedy nie będzie się rzucało w oczy, bo tak jak w modelarstwie, no to ma być tak jakby makieta. To ma wyglądać ewentualnie z pewnej odległości, a z bliska zobaczymy, że to jest naprawdę ciężko jest dopracować wszystkie szczegóły, bo zbiornik też żyje swoim życiem, na gumach zakładamy, więc też musi tutaj być szczelina. Te mocowanie też żyje swoim życiem, dolne może mam lekko skrzywione, może nie, tego nie wiem nawet. I przednie też, więc tak naprawdę trzyma się to w miarę stabilnie. Tak, zaraz szukam ten licznik. Przyłożę, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Magiczne pudełko. Elementy projektowe. Gdzie ja to mam? Ja ten licznik schowałem. Aha. Tu instrukcja od licznika. Też będzie trzeba coś powiedzieć na temat tego licznika. To są graty, a sam licznik włożyłem chyba nie tu. Zaraz go poszukam. Już mi się przypomniało, zabezpieczyłem go w pudełku. Dobra. Mamy licznik. W ogóle jest naładowany. Jest. Licznik byśmy chcieli tutaj zamocować. Jest dość mały. No i dzięki temu on tu się ładnie powinien zmieścić w miarę wysoko, żeby był czytelny. No tu nie, ale tutaj gdzieś. Tak, kabelki, żeby właśnie było można połączyć. Teraz poszukam też kontrolek. Gdzie są kontrolki, które chciałbym zamocować? To bałagan. Na pewno będę chciał zamontować co najmniej 2 albo 3 przekaźniki. Gdzieś to trzeba ukryć, są gabarytowo dość spore. No plan był taki też, żeby zamocować właśnie nowe bezpieczniki pod akcesoria całe. Ale czy będzie na to miejsce w tej chwili? To już zajmuje tyle miejsca. Pewnie tak, tylko trzeba to ładnie zrobić. Jeszcze co? Przerywacz LEDowy, dwupinowy, więc nie do końca będzie pasował. Diody prostownicze, żeby zrobić wskaźnik kierunkowskazu, po prostu prawy, lewy kierunek na jednym. 4 jednakowe kierunkowskazy LED. Troszeczkę będzie z tym zabawy. Jakieś konektory, też duże kostki. Nie wiem, co z tego wykorzystam, ale taki jest wstępny plan. Gdzieś tu widziałem te moje, tutaj chyba. Tu są moje lampki, bo takie chciałem malutkie bardzo, żeby się pomieściły i chyba ten rozmiar się zmieści. No właśnie takie kolory. Zaraz to będę sprawdzał. Już takie heble, wielkie pstryczki. Na ile to będzie hermetyczne czasu, to nie wiem, słońce może wypali, ale
trochę zabezpieczy. Docelowo jeden będzie prawdopodobnie na włączenie manualne wentylatora, a drugi identyczny na pewno będzie na drugą lampę z żarówką H7, żeby mógł sobie zrobić H7 osobno od H4 na długie światła. Jeżeli będę potrzebował długie światła, no to wtedy pstryk i mamy długie światła z H7 i H4 jednocześnie. Co nie jestem zwolennikiem tych gotowych ładowarek USB, zaryzykuję, zrobię na pewno, jeżeli będzie miejsce, jedno gniazdo zapalniczki samochodowej jako takie napięciowe, a drugie no zaryzykuję, zamontuję coś takiego, kolejny wymysł, ładowarka USB niby hermetyczna, nie wiem, jeżeli się zmieści, to zamontuję i będę obserwował, czy to warto. Teraz zauważyłem, tak siedząc i przymierzając ten licznik, że te zagniecenie tutaj, widzicie? Tu idzie tak, a tutaj schodzi, czyli ten taki dziobek albo jest tak specjalnie zaprojektowany dziwnie, że tu jest bardziej przygięty do dołu, tutaj idzie w górę, żeby wiązka, nie wiem, wiatru, deflektor, albo po prostu tak jak leciało jest wygięte w formie ręcznie jak popadnie, więc to jest kit nietoperze. Słyszeliście to? Piski nietoperze, nie wiem gdzie on jest. Czy ty jesteś tam, nietoperku? Nie. Latają, piszczą. Coś tam lata, piszczy, może szczury w rurach czy nietoperze. Dobra. Jest trochę miejsca tutaj na ten wskaźnik. A gdzie dać kontrolki? Dobre pytanie, bo mam ich chyba aż 5 do zamontowania. Naprawdę tego miejsca nie ma aż tak dużo, żeby umieścić to i jeszcze do tego jakieś konektory, kostki, żeby instalację było można odpiąć, zapiąć. Nie ma tego dużo, więc trzeba pokombinować. Właśnie znalazł się włącznik świateł awaryjnych, bo od razu bym chciał zamontować. Włącznik świateł awaryjnych nie pod palcem od razu, bo nie chcę kombinować dodatkowych elementów, ale gdzieś tak, żeby trzymając za kierownicę lewą ręką można było sobie pstryknąć w razie potrzeby w czasie jazdy, chociaż raczej to się używa na postoju gdzieś na poboczu. Też nie wiem, czy ten model mi podejdzie, bo ma tutaj tak uszy zrobione więc jest trochę rzeczy do pomyślenia, bo niekoniecznie muszę to wszystko montować, więc wyjdzie w praniu po kolei, sobie to układając i przyglądając się. Dobra, o tym liczniku, co jest w środku, to nagram sobie coś osobnego, natomiast tu mam podstawkę taką, żeby odrysować otwory, więc będzie łatwiej. A tak, akurat mapa mi się uruchomiła. Latareczkę na czołówkę sobie zapalę. Tak, bo kiepsko w tym garażu z oświetleniem. I jak siadam na motocykl, oczywiście bez siodła, to tak. Pozycja na siedząco może być tutaj, jest ok. No i tak planowałem tutaj umieścić właśnie ten wskaźnik. Tak też nie jest źle, ale w pozycji na stojąco, tak jest licznik w ten sposób, to już praktycznie nie widać wskazań. No ale jazda na stojąco raczej się nie ogląda wskazań, nie do końca. Ale jak siadam, to mam pod tym kątem dużo lepsze wskazania niż pod tym. Muszę pomyśleć. Takie właśnie drobnostki wychodzą, kwiatki, że trzeba się zastanowić jak dać, bo na siedząco będzie ok, a na stojąco już nie będzie do końca widać. A jak dam tu, to będzie też widać na stojąco, ale na siedząco będzie mniej komfortowo i wtedy tutaj też będzie przestrzeń wolna, ewentualnie na telefon. Dobra, o tym liczniku, co jest w środku, to nagram sobie coś osobnego. Natomiast tu mam podstawkę taką, żeby odrysować otwory, więc będzie łatwiej. A tak, akurat mapa mi się uruchomiła. Latareczkę na czołówkę sobie zapalę. Tak, bo
kiepsko w tym garażu z oświetleniem i jak siadam na motocykl, oczywiście bez siodła, to tak, pozycja na siedząco może być tutaj, jest ok. No i tak planowałem tutaj umieścić właśnie ten wskaźnik. Tak też nie jest źle, ale w pozycji na stojąco, tak jest licznik w ten sposób, to już praktycznie nie widać wskazań. No ale jazda na stojąco raczej się nie ogląda wskazań, nie do końca. Ale jak siadam, to mam pod tym kątem dużo lepsze wskazania niż pod tym. Muszę pomyśleć. Takie właśnie drobnostki wychodzą, kwiatki, że trzeba się zastanowić jak dać, bo na siedząco będzie ok, a na stojąco już nie będzie do końca widać. A jak dam tu, to będzie też widać na stojąco, ale na siedząco będzie mniej komfortowo i wtedy tutaj też będzie przestrzeń wolna, ewentualnie na telefon. Demontuję teraz owiewkę, żeby sprawdzić, jak się ściąga, jeżeli zostanie platforma pod przyrządy, której no tyle noga miejsca zabrakło w kamerze. Da się to ściągnąć. Nie poruszyłem. Możliwe, że będzie mogło wpadać w jakieś wibracje. Na to za bardzo chyba nie mam rozwiązania na tą chwilę. Nie chcę robić czegoś. O, może trąbić. Ewentualnie coś podkleję, jakąś gąbkę, bo nie chcę robić dodatkowych mocowań na jakieś wkręty śruby, żeby to usztywniać, ale zobaczymy. Jest sporo niewiadomych. Dobra, zdecydowałem, że mój licznik wyląduje jednak tu, tak jak chciałem na samego początku. Skoro ten licznik wymontuję tu, to też tutaj widać, że będę musiał zrobić chyba jakiś dystans, bo gniazdo anteny GPS, które mamy tu, nam troszeczkę wystaje i nie jest to zbyt płasko. Tu są śruby, albo wytnę dziurkę taką, które gniazdo się schowa, żeby było na płasko. Trzeba pokombinować. Z tej strony widać, jak kable wypuszczę od licznika, czyli będą tutaj, tu się pomieszczą, z tyłu lampy. Tylko jeszcze zapomniałem, że wszystkie kable od żarówek też tutaj będą wychodziły, że ta lampa jest tutaj i ta przestrzeń zrobi się, muszę też przymierzyć lampę. Wszystko trzeba znowu poprzymierzać, zanim zacznę coś wiercić. Motocykl stoi na bocznej stopce. Tutaj sobie odmierzę prawdopodobnie 4 cm i zrobię taką linię. Tylko tak, to jest wszystko ręcznie cięte, więc trudno teraz zrobić bazę, żeby to było w miarę, o ile można powiedzieć, idealne. Będzie zamocowane. Orientacyjne. Postaram się coś pomierzyć, żeby nie było tak zamocowane, a żeby było mniej więcej jakoś prosto zamocowane. Więc teraz sobie będę trasował, jak to powinno być zamocowane. Tutaj właśnie też wypustki na te kable, to wszystko trzeba wyfrezować. I tu chyba zrobię na to wychodzi, że chyba tu w tym rzędzie pod licznikiem zrobię sobie właśnie awaryjne, zaczynając tutaj. Tutaj 2 pstryczki po tej stronie i rząd lampek kontrolnych chyba w tym miejscu będzie. Tak. A tutaj gdzieś gniazdo zapalniczki, z tego powodu, że łatwiej operować lewą ręką, gdy coś trzeba właśnie zrobić. Puszczam lewą rękę, przyciskam, przełączam, niżeli po tej stronie. Tak mi się wydaje. A prawej ręki nie puszczamy. O, więc zaczynam trasować. Prawie z wysokością tej taśmy. Staram się ustawić motocykl. Nie motocykl. Zobaczę też, ta linia mniej więcej jest w poziomie. Jeżeli teraz motocykl byłby w poziomie, powiedzmy dla mnie tak, to jest orientacyjnie coś takiego.
Ruszyło mi się, ale to by była taka linia. I teraz też ustalenie, jaki to jest wymiar środka. 14, 7 cm to byłby środek tutaj. I trudno jest tutaj ustalić. Tak jak mówię, no nie ma do końca czego się łapać tych wymiarów. To jest przerost formy nad treścią, ale chociażby gdybym chciał nawet do tej mojej linii wyrównać. Powiedzmy, że to tutaj by się pokrywało. I teraz na tym elemencie środek też trzeba pomierzyć, zaznaczyć. Dobra, udało mi się natrasować środek. I teraz tak, środek będzie tu, a linia... Nic nie widzę, Potrzebuję latarkę czołową, żeby to doświetlić. Środek mam tu, tak, a linia dolna będzie gdzieś tu i tu, czyli teoretycznie i to będzie zaraz trzeba zaznaczyć, ile na kable tutaj trzeba wyfrezować, jakie otwory. To by było tak. Tylko jeszcze kable wejdą i on wejdzie głębiej. Ok, pierwszy otworek wiertło 2 mm. Okay. Nie chcę, żeby to mi się po prostu za mocno tutaj rozwaliło, chociaż to będzie ukryte w miarę, ale już na wskaźniki będę musiał uważać, żeby nie było śladów poszarpania. Śruba czwóreczka, jeszcze troszeczkę rozwiercić. Będzie wiercenie w zębach, uwaga, będzie odgłos nieprzyjemny. Dużo lepiej wchodzi śruba. Teoretycznie powinienem się zmieścić z kabelami w tym prostokącie, bez tego wypiłowania na górze, ale postaram się na bieżąco dopiłowywać, sprawdzać, żeby nie zrobić zbyt dużego otworu. Pierwsza przymiarka. Musi być duży otwór, żeby te wszystkie przewody się przedostały. Dobra. Co nam pierwsza przymiarka mówi? Że trzeba piłować, ale do dołu i to sporo. Taka mi wyszła wysokość. A ma być jeszcze niżej. I to jest dobre 4 mm niżej jeszcze. Teraz zmierzę. Ale o to chodziło, żeby teraz powoli sobie to doszlifowywać. Nawet pilnikiem można.
Tak jak widać, to jest kevlar, węglowe, nie wiem co to konkretnie jest. Tak średnio idzie, znaczy topornie nawet trochę. No i rąbnąłem się aż o tyle. Mogłem w sumie dać prostokącik dużo niżej, ale tak jak mówię, no trudno to wszystko wymierzyć idealnie teraz. To będzie i tak zakryte. Tutaj to nie przeszkadza. Tutaj będę delikatnie dalej skrobał. To jest kolejne jakieś 7 mm prawie. Faktycznie centymetr aż się rąbnąłem, bo mierzyłem od tego, jak środek jest mocowania. Tak, 3 cm. Kolejna przymiarka. O, teraz te przewody to same z chęcią przeskakują. O. Można by było powiedzieć, że prawie. Co mi tu przeszkadza? Aha. Tu widzę gwint. Tutaj. Dobra, tak widzę gwint. Tutaj muszę troszeczkę w tą stronę pójść. Tutaj zostało mi delikatnie zebrać. I to dosłownie delikatnie, czyli sobie muszę dokreślić. A, widać różnicę. Tak. O. To zebrać. I powinno być ok. Kolejna przymiarka. Wchodzimy tu. Wchodzimy tu. Tu widzimy śrubę, tu widzimy śrubę i co tutaj jeszcze mi blokuje? W zasadzie byłoby prawie. Teraz tutaj troszeczkę zabrać, bo gniazdo GPS-a, o dosłownie ten kawałeczek. No i dobra, i teraz ta przymiarka powinna już być definitywna, chociaż nigdy nie wiadomo. Chodźcie kabelki, wchodźcie, wchodzą tędy. Tutaj widzę gwint i mi to wszystko ładnie, widzicie gwint tam i tutaj wszystko ładnie wchodzi. No, ten centymetr dałem za duży, ale to się wszystko ładnie pokrywa. Zaraz przykręcę i sprawdzę. Myślę, że znowu zrobię linię od tej górnej, odznaczę bazę i środek. Będę celował, żeby były one gdzieś tu. Gdzieś na tej wysokości, dlatego że idąc tutaj z tyłu, tutaj nie ma miejsca, bo idzie owiewka, jest za ciasno. Tu robi się miejsce i tu już widać robi się więcej miejsca. I one wtedy mniej więcej gdzieś wypadną tu. Będzie trochę miejsca, żeby te kabelki połączyć, bo trochę to i tak odstaje. Dlaczego nie niżej? Bo na tej linii mogę je wypuścić w ten sposób, wszystkie, mniej więcej po środku. Poniżej już wchodzi support. I już poniżej środkowej bym nie mógł puścić, a mam ich, tak jak chyba mówiłem, 5. Więc złapię środek, 2 po bokach. I będzie tutaj. One dość mocno bardzo świecą. Nie wiem, czy nie będę je tłamsił rezystorem, bo biją po oczach. To jest ciągły montaż i demontaż pasowania. Niektórzy wiedzą, o co chodzi, niektórzy mogą się jeszcze dziwić, że tak to wygląda. I już widzicie, flow poszedł i nie zauważyłem, w którym momencie zrobiła się godzina 20, już jest po 20. Więc z jednej strony nie mogę hałasować, nie powinienem hałasować, a też powinienem wypocząć, bo jestem po pracy i żeby iść do pracy, więc tylko zrobię trasę, pomierzę i zwijam się, zostawiam ten cały bałagan z powrotem, a wy trzymajcie się tymczasem, hej!